Before Carol's update, just a quick message from me to say yes, I am alive and work on the Żuk is underway again. But unfortunately, a massively rusty roof demanded drastic measures. It finally came. Anyone want to guess what it is? Yep, you guessed it. My very own welder. So don't forget to subscribe, you'll see how I got on with it in the next Anglik Robbie Żuka. That's if the van isn't completely underwater by the next episode. Here's Carol with Żuk Party Bus. Don't forget, we do subs in English and Polish. Widziałeś? Siemano, dobry wieczór, witamy w przynudnawej serii filmików Żuk Party Bus to gra na czas. Do Złombola zostały 103 dni, mamy prawie 500 załóg, a my tradycyjnie w czarnej dupie. Ale mam tutaj magichów z Polski i działamy, także Żuk powinien dzisiaj odpalić albo i nie. Please subscribe for future episodes without audio problems. Zalewamy źródlaną wodą, tak? Tak, bez kamienia. Sean Cactus Team, sam Krystian i tutaj nasz główny mechanik i magik, elektronik Wojciech, który nie potrzebuje akumulatora, żeby ogarnąć elektrykę. Nie, to już nie schodzi. Mamy schematy. Tak. Schematy miałem pokazać. Humory dopisują. Jest dobrze. A właśnie, kable. Podczas gdy chłopaki dzielnie walczą przy Żuku, a Wojtek w spokoju buduje deskę rozdzielczą i walczy z kablami, zobaczmy w jakiej atmosferze i jak krok po kroku powstawał front deski rozdzielczej. Postanowiłem sobie, że zmienię ten nudny plastik na coś fajnego i wymyśliłem sobie, że przód deski rozdzielczej będzie wykonany ze stali nierdzewnej, takiej szczotkowanej. Żeby to wykonać, potrzeba raptem kilku godzin i kilku etapów pracy. Tradycyjnie zaczynamy od kartonowego szablonu, który trzeba następnie przenieść na blachę i odrysować. Następnie w ruch idą elektronarzędzia, wiertarka i wyżynarka z nożem do metalu, która w przypadku cienkiej blachy jest znacznie lepsza niż szlifierka kątowa, która oczywiście też będzie potrzebna do jakiegoś dogładzenia krawędzi i tego typu rzeczy. Nauczeni więc doświadczeniem, zakładamy okulary ochronne, przyspieszamy temat i lecimy z cięciem, którego jest trochę dużo. No i pora na kolejne cięcia. Muszę wam przyznać, że nie okazało się to tak proste jak myślałem, ponieważ blacha grubości papieru nie była zbyt wdzięczna w obróbce. Na pewno nie pomógł też brak sprawnego imadła, ale finalnie za drugą próbą udało się. Już tutaj damy jakiś bezpieczny. Mamy ciśnienie, znaczy się mamy kontrolkę, nie mamy ciśnienia oleju, to w sumie normalne. 8 stopni. 0 mil, ty przebieg nawet się zapalił. To kręć pan. Tu pan jeden kręcisz, tu pan drugi Panie sponsor. Mamy prąd i patrzymy, czy się coś pali, ale ogniem. Nie no, tak źle nie jest. Ja pierdolę, ale coś się dzieje. Ile mamy stopni? Kurka nie zakręcamy. 7,5 stopnia mamy, tak? Wodę. 7-6 stopni. No, jest Aladdin się pali. A pompa paliwa podłączona? Patrz. Gdzieś tu był kabel. Czekaj. Tutaj cię mamy. Nie słyszę jej. Dobrze, dobrze, dobrze.
Czekaj, daj kawałek. Daj kawałek kabla. Tam pod nogami masz całe pęto. Zakręcaj pan. Pozdrawiamy AliExpress. Czekaj, bo to do góry nogami. Czekaj, nie odpalaj. Maskę ubierz jak ubierasz, kurwa, korek z AliExpress. Zarówek nie masz? Tam strzelaj i zlejesz. No próbuj. Tu jednego oczka pani brakuje. Aha. Tutaj, Tego? to oczko było luzem. I to była cała masa na sterowni. A kto podpinał cewkę? Ty? Widzę, luzem wisi. Ja razem z nim. I pewnie oczekujecie, że zrobię wam miłą niespodziankę i pokażę auto na drodze. Cóż, z Żukiem to jest trudna miłość. Jak mówi mój przyjaciel Krystian, te wiązki, a raczej związki są bardzo trudne i czasochłonne. Przygotowania do Złombola szły pełną parą, ale niestety życie weryfikuje nasze plany i ze względu na różne okoliczności, inne przeszkody i to cholerstwo, w którym się teraz świat cały zmaga i tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi, po prostu Żuk poszedł chwilowo w odstawkę. W skrócie, Żuk odpalił, Żuk dostał wał napędowy, podłączyłem elektrykę, Żuk zgubił iskrę i nim chłopaki tutaj przyjechali pomóc mi z elektryką, przyjechał Krystian, przyjechał Wojtek, zrobiliśmy z Krystianem całą instalację gazową, instalację chłodniczą wraz ze sterowaniem. Wojtek sprawdził tą całą elektrykę, jak mi to wyszło, okazało się, że ok. Powodem braku iskry był jeden niepodpięty konektorek, więc głupstwo. I prawie udało się Wojtasowi skończyć deskę rozdzielczą. No i jakby skończył nam się czas, chłopaki wrócili do ojczyzny rzutem na taśmę dosłownie, i szacun dla nich, po prostu bohaterowie, bo przylecieli tutaj, kiedy już ta cała akcja z tym wirusem się rozkręcała, ale jeszcze nie było takiej szajby, wrócili do Polski i dosłownie 2 dni później zamknęli granicę, także no dozgonny szacun. No cóż, na dzień dzisiejszy mamy prawie połowę kwietnia, wiemy już, że Złombola nie ma i te plany wszystkie poszły w łeb. Mamy przygotowaną drużynę, mamy zebrany budżet na dzieciaki, mamy prawie gotowe w końcu to auto, no ale nigdzie nie pojedziemy. Spójrzmy wprawdzie w oczy, ludzie teraz mają większe problemy niż rajdy charytatywne, ludzie borykają się z brakiem pracy, firmy się borykają z zamknięciami, z trudnościami finansowymi. Więc niestety musimy to sobie w tym roku odpuścić i po prostu wziąć to na przeczekanie. Kolejny sezon, kiedy jeszcze Żuka nie widać na drogach. No ale tak wyglądają te projekty. To są projekty, które trwają po 5 lat. To wszystko kosztuje nerwy, kosztuje czas, kosztuje przede wszystkim siły jakieś fizyczne, bo jest troszkę inaczej, kiedy nie ma się innych problemów na głowie niż stare auto do zrobienia. Troszkę inaczej to wygląda w normalnym życiu w skali 1:1. A co konkretnie? W przypadku silników posuwisto-zwrotnych czarne scenariusze są zawsze 2. W tym wypadku jebana UPG. Co dalej? Cóż, najgorsze, że cała robota na marne i jakby kolejne rozczarowanie, no ale cóż, nie jest to pierwszy przypadek transplantacji serca, kiedy biorca odrzucił przeszczep, więc a propos serca, a propos przeszczepu, zastanawiam się nad zmianą koncepcji i wjechał tutaj sobie do mnie, pewnie niektórzy rozpoznają, turboklekocik z grupy WAG. W drugiej rundzie w Żuku zagości magiczna i uwielbiana przez ludzi technologia TDI. Ale żeby to nastąpiło, trzeba pozbyć się paru niepotrzebnych pierdół i wyjąć stary silnik. Czy 13 odcinek serii Żuk Party Bus jest pechowy? Na pewno. Czy coś mnie to nauczyło? No pewnie tyle, żeby nie wierzyć w zapewnienia sprzedawców o stanie silnika.
Ale tak naprawdę kupując nowe, stare części zawsze jest to ruletka i trzeba się z takimi zabawami liczyć. Najważniejsze, jeżeli są siły i chęci. W tym wypadku przygotowania do Złombala i początek roku był dla mnie mega ciężki, co pewnie nawet widać na filmie, ale jest w tym wszystkim światełko w tunelu. Najważniejsze jest, że cokolwiek się robi i ma się tych dobrych, wspaniałych ludzi, na których zawsze można liczyć i którzy, nieważne co, przyjdą Ci z pomocą. Tym bardziej, że to nie koniec tej serii, bo właściwie powrót tego Żuka na drogi będzie wstępem do ciekawych podróży i kolejnych wspaniałych przygód. Z tego miejsca, w którym teraz jestem, czyli kilka miesięcy po tych wydarzeniach, gdy składam ten film, mogę powiedzieć, że spotkałem ludzi z wielkim serduchem na swojej drodze, jeszcze paru, i nie mówię tutaj tylko o mojej wspaniałej żonie, która za momencik będzie ze mną dźwigać mega ciężkie przednie zawieszenie od tego auta, ale jeszcze o paru osobach. Także naprawdę jest to coś budującego. Równie wielkie podziękowania należą się współautorowi tych filmów, czyli Andy'emu, który w późniejszym czasie również dołożył cegiełkę do tego projektu, ale nie uprzedzajmy faktów. Co by tu jeszcze dodać? Chyba niewiele. Powiem tylko, że taki dźwig do podnoszenia silników, nawet taki stary jak ten, to fajna sprawa. A jeszcze lepsza, jeżeli Twoje auto ma prawidłową maskę, a nie takie 20 centów blachy jak Żuk, bo jest tam trochę ciasno. Mimo wszystko polecam. Na koniec powiem, że cokolwiek robisz, jeżeli robisz to z pasją, nawet jeśli są trudności, zostawiasz tam cząstkę siebie i zawsze mimo wszystko, mimo trudności i potu i tak dalej, daje Ci to radość. Nie pozostaje mi nic innego, jak zostawić Was z Anglikiem, który robi jeszcze gorszego Żuka, więc na pewno ma coś ciekawego do powiedzenia. Andy, dajesz! Na sam koniec powiem, że zachęcam do wspierania i śledzenia przygotowań do naszej złombolowej przygody na fanpage'u Team Cactus. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej wybryków z garażu, w tym z chłopakami z Polski, zapraszam na Insta, na Żuk Party Bus. A teraz zagadka tajemniczego diesla z Volkswagena. A tak zupełnie bez ściemy, to kupiłem nowy silnik i Gostek przez pomyłkę przysłał mi nie ten i tak sobie leży już 3 dni tutaj na podwórku na palecie i czeka, aż kurier ogarnie i odkręci ten temat i kiedy przyjedzie mój silnik, także historia zatacza koło. Rok temu włożyłem silnik w Wielkanoc. Wygląda na to, że rok później znowu będę wkładał silnik tuż po Wielkanocy. Życie, nie? Dobra, kończę. Do usłyszenia. Widzimy się później. Pa, pa. That's it from this Żuk Party Bus. Don't forget to subscribe, as it would be great to find 1,000 of you nutters out there. And don't forget to check out the Team Cactus Facebook page, where you'll find random stuff like this. To you, good at what I do. I'm OMW. I'll see you next time for some rusty red Żuk action. I'm OMW. On my way to you. Good at what I do. I'm OMW. On my way to you. Good at what I do. I'm OMW.